Cześć! Cześć! Wersja instant skrócona tego filmu to, że jedziemy do Ekwadoru. Jedziemy robić filmy, które będą w sierpniu i będzie to seria zrealizowana tylko i wyłącznie dzięki Wam, dzięki widzom. A tych, którzy mają za dużo wolnego czasu, zapraszamy dalej. Zapraszamy. Nie miejcie co robić. Niektórzy z Was oglądają to siedząc w domu, relaksując się. Być może malujecie paznokcie, może prokrastynujecie w przerwie od nauki. Być może jesteście mamami na macierzyńskim i trzymacie właśnie dziecko na rękach. Może jesteście w komunikacji miejskiej albo na kibelku. Na koniec pożegnamy się, wyłączycie YouTube'a i do następnego razu nie będziemy się widzieć. A moje całe życie kręci się wokół Globstory. Mimo tego, że czasami nie widać tego na YouTube. I o tym właśnie chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, podzielić się z Wami tym wszystkim właśnie, czego nie widać, bo jest ku temu okazja. W tym roku Globstory obchodzi 5-lecie. Nie dokładnie teraz, ale na przełomie lipca i sierpnia, ale akurat wtedy będę w podróży. Wszystko zaczęło się, kiedy byłam na studiach dziennikarskich, czyli dobre ponad 10 lat temu. I kręciłam dla zabawy moje pierwsze filmy. Mój pierwszy film wyglądał tak. I nakręciłam go kamerką z komputera. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can change. Try to tell you, but you look. Do produkcji kolejnych miałam już kupioną na raty lustrzankę. All the other kids with a pump on kicks, you better run, outrun my gun. Nigdy nie potrafiłam się malować, czego dowodem jest brak kreski na jednym oku. Zdarzyło mi się też nakręcić parę amatorskich teledysków dla zaprzyjaźnionych zespołów. Parę lat później wyprowadziłam się do Turcji. Wiem, że wśród Was są tacy, którzy pamiętają, że Globstory nazywało się na początku Halo Turcja. Cześć, mam na imię Kaja. Od grudnia 2013 roku mieszkam w Turcji, w Stambule i odkąd tutaj przyjechałam, moim marzeniem było założenie wideobloga o tym, jak się tutaj żyje Polce i innym cudzoziemcom, o tureckiej kulturze i obyczajach. Dzieliłam się też wątkami z mojego życia, bo nie przyszło mi do głowy, że ten kanał się kiedykolwiek tak rozrośnie. Ja wiem, że porównując do innych blogów, które mają po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy subskrypcji, 1000 to może nie jest tak dużo, żeby poświęcać mu osobny odcinek. Natomiast ja nigdy nie spodziewałam się, że tak wąski temat i niszowy, jakaś tam Turcja, może spotkać się z tak pozytywnym odbiorem. Okazało się, że tematyka zbiegła się z tak zwanym kryzysem imigracyjnym w Europie. I że moje filmy trafią na Wykop, Sadistic i inne strony, które kiedyś sprawiały, że wyświetlenia mogą w ciągu dnia urosnąć do kilkudziesięciu tysięcy. Urosły i zalała mnie fala komentarzy od nowych widzów. Turcy to pół małpy, a ty dziwna kobieto, nie podciągaj na siłę tej zakłamanej hołoty. Gdzie masz burkę? Współczuję głupoty. Co za głupia pipa, poza tym widać, że z niej jednego kranika mleko piła. Boże, jaka ty jesteś naiwna. Okazuje się, że tajny algorytm YouTube'a prawdopodobnie nie rozróżniał, które komentarze są pozytywne, a które negatywne. Mogę więc powiedzieć, że dzięki przetoczeniu się hejterów przez kanał, wielu z Was trafiło na mnie. Potem przeprowadziłam się do Barcelony. Okazało się, że nie mogę znaleźć pracy, ponieważ nie mówię płynnie po hiszpańsku, a moja branża, dziennikarstwo, nie jest topowym kierunkiem na rynku. Między wysyłaniem kolejnych CV kręciłam filmy z Hiszpanii. Tam też powstał pierwszy odcinek Pogapmy się na ludzi, w którym wystąpiło 9 osób.
Wpadłam wtedy na pomysł. I pamiętam ten moment do tej pory. Wysyłanie setek CV zaowocowało jednym spotkaniem. Rozmową kwalifikacyjną na stanowisko osoby, która rozsyła spamy. Serio, stanowisko osoby, która wciska wyślij. Pomyślałam wtedy, że coś źle robię, więc postanowiłam zrobić coś kompletnie od drugiej strony. Zastanowiłam się, jaka byłaby najlepsza praca świata. Taka wymarzona, o której wcześniej nawet nie pomyślałam, bo takie rzeczy to tylko w filmach. Oczywiście program telewizyjny o podróżach. Pomyślałam, że mam kamerę, jest kilkanaście tysięcy widzów, a ja jestem w Hiszpanii. Mogę więc zacząć tutaj i zobaczyć, co się stanie. Nie liczyłam na to, że będzie to moja praca zarobkowa, a bardziej to, jak faktycznie będzie wyglądać mój dzień. Biegając z kamerą, opowiadając historię i montując. Będę żyć dokładnie tak, jak ludzie, którzy takie programy naprawdę robią. W mojej takiej własnej mikroskali. I co się stało? Nic się nie stało. Zrobiłam kilka filmów i też było fajnie. Mogłam robić filmy z Hiszpanii, w której byłam na co dzień, ale to też wyczerpywalny temat. W międzyczasie zaczęłam więc wysyłać zapytania do różnych firm, czy chcieliby wejść ze mną we współpracę, zasponsorować podróż zagraniczną, z której powstałyby vlogi. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że to tak nie działa. Nie wiedziałam zupełnie, do kogo napisać. Zrobiłam więc listę firm, które lubiłam i które łączyły się tematycznie jakoś z Globstory. Wysyłałam maile na ślepo, szukając adresów na stronach oficjalnych firm przez LinkedIna. Nikt nie był zainteresowany. Do tego stopnia, że sukcesem było to, i serio, wtedy traktowałam to jako dobry znak, że w ogóle mi odpisali. Nie jesteśmy zainteresowani. Nie chcę Was zanudzać szczegółami i całą masą innych porażek, które doprowadziły finalnie do tego, że uruchomiłam ostatnie oszczędności jeszcze z czasów pracy w Turcji jako nauczycielka angielskiego. Miałam 4,5 tysiąca złotych, otworzyłam wyszukiwarkę lotów i sprawdziłam, jaki jest najbardziej egzotyczny kierunek, do którego mogę pojechać i gdzie będę mogła za to przeżyć najdłużej. I pojechałam. Nie jestem pewna, czy to się je z liściem, czy to jest tylko talerzyk. Z Chin wróciłam już inna i uważam, że to wtedy odnalazłam siebie. Podróżowanie niskobudżetowe, blisko ludzi, poznawanie kompletnie innej kultury, zderzenie się czołowe z tak odmienną mentalnością i opowiadanie o świecie innym filmami, już wtedy nie wyobrażałam sobie, bym mogła znaleźć coś bardziej mojego. Filmy z Chin spodobały Wam się bardzo, choć ja teraz nie mogę na nie patrzeć, ale zrobiłam je najlepiej, jak wtedy umiałam. Ten o pociągach trafił nawet na Joe Monstera i przez jedną noc obejrzało go prawie 100 tysięcy ludzi. Pierwszy raz w tego typu serwisie w pozytywnym kontekście. Wydałam jednak cały hajs. I wtedy dowiedziałam się, czym jest Patronite. Za Waszymi namowami założyłam tam konto i zapytałam, czy moglibyście mi pomóc. 200 zł, tyle dostałam od widzów, którzy chcieli po prostu oglądać kolejne filmy. Postanowiłam nie czekać i je zainwestować, by się odwdzięczyć. Stać mnie było na 16-godzinną podróż autobusem z Polski do Kijowa. Trivago było też jedyną firmą wtedy, która chciała ze mną wejść w jakąkolwiek współpracę i dzięki nim w Kijowie zatrzymałam się za darmo w hotelu. W bardzo wypasionym hotelu, ze śniadaniami i kolacjami. 32 osoby w ostatnim miesiącu wsparło Globstory i wykupiło subskrypcję. Bardzo Wam za to dziękuję i uzbieraliśmy w tej chwili kwotę, która pozwoliła mi kupić bilet na Ukrainę do Kijowa. W dwie strony. Moja rodzina Was teraz nienawidzi, dlatego że skróciłam znacznie mój pobyt w Polsce, ale ja Was kocham. Potem dostałam pracę w Polsce i postanowiłam, że każde zarobione pieniądze przeznaczę na robienie nowych filmów na Globstory, a na podróże wykorzystam wszystkie urlopy i wolne dni. Ilość widzów i patronów powoli rosła i napisało do mnie wtedy bardzo dużo ludzi, dzięki którym powstały nowe filmy.
Napisał do mnie na przykład człowiek, który kupił mi nowy aparat, kiedy wysłużona lustrzanka dobiegła końca żywota. Nie wiem, czy chciałbym o nim wspominała, dlatego powiem tylko tyle, że był to pierwszy w moim życiu tak duży akt bezinteresowności, że nie mogę tego w tej historii pominąć, bo zawdzięczamy mu chociażby serię z Iranu. Podobnie jak Hamidowi, który też bezinteresownie pokazał mi ten kraj od zupełnie innej strony. Napisała do mnie też Martyna, która pokazała mi Gruzję, poświęcając swoje całe święta Bożego Narodzenia, łącznie z Wigilią. Pomagały wasze wiadomości z poradami, słowa wsparcia, informacjami o tym, że te filmy coś tam dla was znaczą. Robiłam je więc dalej. Potem za oszczędności z pracy była Grecja, Kuba, Sri Lanka i któregoś dnia po moim powrocie ze Sri Lanki coś się stało. Nie wiem do końca co. Zaczęłam dostawać bardzo dużo propozycji współpracy od różnych marek. Kompletnie nie miałam czasu się nimi zajmować, ani ich podejmować, ani kiedy wyruszyć w kolejne podróże, ani nawet mailować z tymi osobami. Miałam pracę na etat, filmy do zmontowania. W dodatku zerowe pojęcie na temat tak zwanego profesjonalnego blogowania. Miałam tylko wyobrażenia, jak chciałabym, by mogło to wyglądać. Napisałam więc do wszystkich osób na moim Facebooku, które zajmowały się jakkolwiek PR-em i marketingiem, zapytanie, czy ktoś chciałby zostać moim menadżerem. Kimś, kto przejmie te relacje, negocjacje, umowy. Ewa odpisała. Spotkajmy się. Było to prawie 2 lata temu. Zaraz wrócimy do tego wątku, żeby nie zaburzyć chronologii. A więc pracuję na etat, mam vloga, ledwo żyję z przepracowania i dostaję propozycję własnego programu w telewizji. Dobrej, dużej telewizji. Niewiele myśląc składam wypowiedzenie w pracy, przyjmuję gratulacje, obdzwaniam rodzinę, po czym uświadamiam sobie, że będzie to już koniec Globstory. Nie tylko z braku czasu, ale też dlatego, że praca w telewizji wiąże się z wieloma innymi rzeczami. Ponadto nie ma w niej tych rzeczy, które robiąc Globstory lubię najbardziej. Przepraszam was, wiem, że lakonicznie to wszystko brzmi, ale nie za bardzo mogę o tym mówić publicznie. Mówię o tym wątku tylko dlatego, że wielu z was życzy mi pracy w telewizji. Nie mam już więc pracy. Jest Ewa chętna do współpracy, 40 000 widzów na kanale i 6 000 złotych w kieszeni. I trochę umiejętności, które mogę wykorzystać do przyjmowania zleceń zdalnych. I patronów, od których każdego miesiąca miałam wtedy około 1000–1500 złotych. Nigdy w życiu nie miałabym innego odruchu niż to, by natychmiast znaleźć pracę, gdyby właśnie nie oni. Pomyślałam wtedy, że zrobię to samo, co przed Chinami. Wydam wszystko, co mam na kanał i zobaczymy, co się stanie. Zawsze mogę wrócić na etat, który zresztą bardzo lubiłam za stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Siadłam do komputera, znalazłam najtańszy z możliwych regionów świata, Azję Południowo-Wschodnią. Ustaliłyśmy z Ewą kilka rzeczy dotyczących ewentualnych współprac w przyszłości. Między innymi to, że jeśli wchodzimy w jakąś współpracę, to tylko z naprawdę fajnymi markami i tylko wtedy, gdy współpraca będzie uzasadniona. To znaczy, widzowie też będą coś z tego mieli. Ciekawą treść, lepsze filmy, wiedzę i porady, konkurs z nagrodami czy jakiś inny rozwój kanału. Nie tylko przekaz reklamowy marki, jak fajna by nie była. Ma to być współpraca, a nie wynajem powierzchni reklamowej. Szczerze, myślałam, że to się nie uda. Pamiętając o tym, że jeszcze niedawno nikt nie chciał nawet mi odpisać na maila. Teraz my miałyśmy stawiać warunki. I tu wchodzi Ewa, cała na biało. Okazała się niesamowitym menadżerem. To nie jest taki menadżer, o którym myśli się, że jest nastawiony na jak największy zysk, by wpychać gdzie się da i tak dalej. To nasz człowiek, który broni zaciekle jak lew niezależności kanału i godnych warunków współpracy. Odbyłyśmy nieskończoną ilość spotkań, setki telefonów, zrobiłyśmy dziesiątki prezentacji, z których wyszło tylko kilka za to fajnych współprac, z których wszystkie pieniądze przeznaczyłam na kolejne filmy. Po 2 latach z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że plan początkowy współpracy bez kompromisów zrealizowałyśmy. A uwierzcie mi, czasami to nie jest łatwe. Na przykład wtedy, gdy mały kanał na YouTube dostaje propozycję współpracy za kilkadziesiąt tysięcy za pokazanie depilatora. Widzi się wtedy tylko te filmy, które powstaną za taki budżet i o tym, że jest to depilator, bardzo łatwo zapomnieć. W Azji poznałam pana Po, którego historię dobrze znacie. Pomogliśmy mu wspólnie. Ale okazało się, że zarówno on, jak i wy pomogliście mnie. Bo po serii filmów z Azji kanał rozrósł się o 2 razy więcej nowych subskrybentów, masę nowych patronów, masę nowych propozycji współprac.
Dostałam też waszymi głosami nagrodę od National Geographic, po której rodzice uwierzyli, że mam jakąś pracę. Dziękuję. Od tamtej pory skupiam się już tylko i wyłącznie na Globstory. Zaczęłam więcej czytać, szkolić się, by robić lepsze filmy, opowiadać o innych krajach na różnych spotkaniach podróżniczych z wami. W ogóle wtedy byłam bardzo zaskoczona, że na takie spotkania w ogóle się jeździ i że ktoś na nie przychodzi. I że potem chcecie sobie zrobić wspólne zdjęcie czy przybić piątkę. Pojechałam do Kirgistanu, a potem nie pojechałam do Mongolii, do której bilety kupiłam ze środków od patronów i które przepadły. Z przyczyn zdrowotnych musiałam sobie zrobić kilka miesięcy przerwy. Również mentalnej, w sumie w najlepszym momencie rozwoju kanału, ale przeraził mnie trochę ten nagły wzrost naszej społeczności. Było to rok temu. Wiem, że praca nad robieniem filmów z podróży wydaje się wiecznymi darmowymi wakacjami. Ale każdy, kto kiedykolwiek próbował zmontować jakikolwiek króciutki film, dokładnie wie, ile to trwa. Do tego nie są to filmy z domu. Trzeba pojechać, zrobić research, przeżyć coś, poznać ludzi, nakręcić, zmontować. Jeden film montuję od tygodnia do 2, czasem 3. Być może można robić więcej filmów, czy na przykład jak firma, bardziej wydajnie. Ale każdy ma swój pomysł na kanał, a ten akurat wymaga tego wszystkiego. Często prosicie o spotkania na żywo. Często je robię. Jedno spotkanie to tydzień przygotowań prezentacji, dojazdu, zorganizowania przedsięwzięcia. Do tego spotkania z markami, rozmowy z Ewą o współpracach, bo za coś trzeba żyć, opłacić firmę, ZUSy, SRUSy, no i za każdą podróż zawsze ktoś musi zapłacić. Nie skarżę się. Każdy z nas musi pracować, a ja wiem, że mam bardzo dużo szczęścia, że w ogóle mogę taką pracę wykonywać. Bo i tak bym to robiła, bez względu na to, czy kanał utrzymywałby się sam, czy pracowałabym na etat. Czasem podnosi mi się tylko ciśnienie, gdy ktoś w komentarzu napisze z wyrzutem, że co tak mało filmów, albo że wróciłam, jak ja nigdzie nie poszłam. Moce przerobowe wysiadły mi rok temu. Właśnie wtedy, kiedy nic nie działo się na kanale przez 4 miesiące. Zrozumiałam wtedy, że nie da się robić wszystkiego samemu. W tym roku do jednoosobowego zespołu dołączyła druga, Mateusz. Jeszcze się dobrze nie znacie, ale powoli się poznacie. My też powoli uczymy się razem pracować. Jeździmy wspólnie, kręcimy, robimy zdjęcia, zbieramy treści. Jesteśmy teamem. Wspólnie zrobiliśmy serię z Jordanii i dziękujemy bardzo za ciepły odbiór, bo wiemy oczywiście, że zmiany to bardzo wrażliwy temat. I jak możecie się domyślić, nie było to takie łatwe zadanie. Bardzo się tym oboje stresowaliśmy. Wiemy też natomiast, że jest to nie pierwsza i pewnie nie ostatnia zmiana. A tych nie da się uniknąć, a te, które były, zawsze jakoś wychodziły na dobre, mimo bardzo wielu głosów sprzeciwu, że przecież jest ekstra i nie trzeba psuć. Dzięki za zaufanie, że włączacie w ciemno kolejne filmy. Dzięki naszej współpracy jest to też szansa na to, że wreszcie uda się może w przyszłości nakręcić wymarzony dokument, czy napisać książkę, ale o tym pogadamy, gdy to się już stanie. Do meritum. Wszystkie wybory, których dokonałam w obrębie Globstory, zawdzięczam patronom. Grupie ludzi, którzy bezinteresownie wspierają finansowo ten kanał od lat. Naprawdę nie przesadzam, nie byłoby Globstory, gdyby nie wy. Wasze wsparcie daje bufor bezpieczeństwa, by nie trzeba było szukać etatu, czy przyjmować współprac, których nie chcemy, bądź które byłyby szkodliwe. Dlatego też chcemy powiedzieć dziękuję, a w zasadzie zrobić dziękuję. Kolejna seria, którą zobaczycie na Globstory, będzie zrealizowana bez żadnej współpracy, zupełnie niezależnie, dzięki patronom, dzięki widzom, zrealizowana w całości ze środków z Patronite'a. Wybraliśmy kierunek bardzo bezkompromisowo. Będzie to Ekwador, który jest po prostu pełen bardzo ciekawych tematów. Andy, alpaki, Indianie, dżungla i mamy nadzieję przywieźć sztosowe filmy. Nie wiemy, czy będą sztosowe, bo to bardzo często zależy po prostu od kierunku, od tego, co się dzieje po drodze, od tego, kogo spotykamy. Nie wiemy, czy spotkamy takiego pana Po, czy nikogo nie spotkamy jak w Kirgistanie i tak dalej. Kilka słów wyjaśnienia. Filmy na kanale pojawią się dopiero po naszym powrocie, czyli w sierpniu, a to dlatego, że nie bierzemy ze sobą komputerów. To jest kompromis, na który musieliśmy się zgodzić, ponieważ przestępczość pospolita w Ameryce Południowej, no i też w Ekwadorze
jest na tyle duża, że po prostu nie chcieliśmy się stresować i ograniczyliśmy ilość rzeczy, które zabieramy do absolutnego minimum, potrzebnego do nagrywania i tworzenia jakichś tam materiałów. Tak, wiemy, że bardzo lubicie filmy z drogi. Ja pamiętam Azję, że wszyscy jakoś bardzo pozytywnie na to reagowali. Dlatego przepraszamy, ale trochę nie mamy wyjścia, natomiast będziemy na pewno na Instagramie wrzucać relacje na bieżąco i dzielić się tym, co i jak. A na takie filmy, vlogi, trzeba poczekać do końca lata. Postaramy się zrobić jak najwięcej. Jako że jedziemy na 2 miesiące i jak pewnie zorientowaliście się po ckliwości historii Globstory, ja mam takie wewnętrzne poczucie, że dla patronów nie zrobiłam wystarczająco dużo, głównie z braku czasu, ale teraz jesteśmy we dwójkę, więc trochę moce przerobowe się zwiększyły. Będziemy robić coś ekstra, czego jeszcze wcześniej nie było. Chcemy trochę poeksperymentować z treściami i zrobić making-offy, Globstory od kuchni, live'y, jakieś wpisy dodatkowe, których wcześniej nie było po prostu. Będziemy to robić na telefonach. Tak, montaż będzie się odbywał na telefonach. Także pewnie nie będą to materiały, które będziemy wrzucać na YouTube, bo na YouTube zwykle trafiają takie top of the top i takie też ja teraz razem mieliśmy założenia w zasadzie od zawsze w Globstory, żeby było tak super na YouTube. Także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Natomiast jeśli chcielibyście Wy również je oglądać, chcielibyście zostać naszymi patronami, bardzo serdecznie zapraszamy na profil odświeżony na Patronite. Nie będziemy się teraz dodawać w szczegóły, bo tego jest strasznie dużo, także jeśli macie ochotę, możecie sobie przeczytać i być może postawić nam kawę. Tylko chcę to bardzo jasno podkreślić, że jest to zupełnie opcjonalne, bo jak wiecie też z tej historii obrazkowej, kanał się jest w stanie utrzymać. Natomiast dzięki współpracy, dzięki wsparciu patronów jako pracodawców, twórcy mogą robić rzeczy naprawdę zupełnie niezależnie. I zapomniałam, ty pamiętasz? Formuła kanału się absolutnie nie zmienia. Wszystko co najlepsze dostają absolutnie wszyscy, natomiast dodatkowo robimy trochę ciekawych treści na zamkniętej grupie dla patronów. Tak, nie chcemy, żebyście się czuli w żaden sposób wykluczeni. Mamy nadzieję, że w ogóle tego nie odczujecie, że cokolwiek dzieje się poza wami i że nie będzie żadnego FOMO. Jest to rzecz tylko naprawdę dla tych, którzy mogą, którzy bardzo chcą, bardzo chcą. I tyle. Zapraszamy, trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia w sierpniu. Widzimy się w sierpniu. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że patroni wszyscy, którzy kiedykolwiek byli patronami, bez względu na to, na jakim progu byli, czy są, dostaną od nas maila z informacjami szczegółowymi, co i jak. Jeśli jeszcze nie jesteście na grupie, to na pewno na niej będziecie. Sprawdźcie skrzynki dzisiaj lub jutro. Dzięki. Do napisania. Pa! Pa! Woohoo! No dobra.